I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Tym razem dwie audycje łączone. Można powiedzieć przewidywania DAVINCI. Wyszła dosłownie 5-minutowa audycja razem z tą Vaysem. Zobaczymy, co powiedzą w tej 5-minutowej. Od niej zaczniemy, żeby nie było nudno. I chwileczkę później w tym samej audycji dodamy też KRYPTO University. Także tu mamy około 30 minut, czyli 45-50 tłumaczenia. No i tu około 7-10 minut. Tak samo, także około godzinki, może 50 minut, ale no ważne przedstawienie, żeby zobaczyć z dwóch stron płotu, ewentualnie. Tej audycji nie widziałem, tą wcześniej zobaczyłem, żeby wybrać właśnie te najlepsze miejsca dla Was, żeby już tutaj nie pokazywać wszystkiego. Niektórzy narzekają, że za dużo tego wróżenia z fusów. Tak czy tak będzie, jego mniej już niedługo, bo ja muszę się wziąć za inne audycje. Pamiętajcie, że mamy tutaj KRYPTO PORADNIK, KRYPTO MIGAWKA, wróżenie z fusów, śliski temat już niedługo wyjdzie, też lada chwila wyjdzie podsumowanie tygodnia i od amatora do inwestora też już mam uszykowaną audycję, także będziemy troszeczkę schodzić z wróżenia z fusów, no ale wiemy, że Bruce Willis wydaje w czwartek, czyli w czwartek rano, dokładnie w nocy, czyli KRYPTO University, a DaVinci akurat na 5 minut wpadł z tą Vaysem. Jestem sam ciekaw, co mówi Tom Vays w tym momencie, a więc zaczynamy. Aha, dajcie też znać jak mikrofon, bo niektórzy jak mają słuchawki, nie wiem jakie, bo bardzo dużo osób mówi, że świetnie słychać, nie trzeba nic zmieniać, ale niektórzy mówią, że jest za dużo basu i czasami muszą podkręcać troszeczkę albo ściszać niżej, żeby te głośniki nie harczyły, także dajcie mi znać, jeżeli jest za dużo basu, no będę musiał kupić dodatkowy sprzęt, żeby po prostu tutaj już na basie podregulować, żeby nie było aż go tyle, ale większość mówiła, że tutaj nie ma żadnego problemu, także dajcie mi znać, czy faktycznie jest tak grubo z basem. Jeżeli możecie wysłać w komentarzach, na czym słuchacie i że jest ok, a na czym słuchacie, na jakim sprzęcie i już nie jest ok. Wtedy mi podpowiecie bardzo dużo. Ok, także przejdźmy najpierw do DaVinciego. Już tutaj przewinąłem przewidanie. Blockchain Cruise. Mamy oczywiście tutaj w tym momencie, nie wiem jaką kamerą to nagrywali, powiem wam, że świetna jest. Jakby z bajki tutaj zostali wyciągnięci. Albo dużo retuszu, ale zobaczmy. And the charts look bullish to me. Wykres w tym momencie dla mnie wygląda bardzo bullish, czyli wiemy już, chyba nie muszę nikomu powtarzać, bullish to znaczy pozytywnie, że będą wzrosty. Not being able to go below 7,500 the other day. Tylko dlatego, że nie możemy zejść poniżej $7,500 w ostatnich dniach. Rallying back to 8,000. Zawsze odbijamy się do 8,000. On those charts I said, hey, if tomorrow we break above 8,050, it's I wcześniej mówiłem, jeżeli jutro, czyli dzisiaj już przebijemy $8,050, definitely a buying opportunity. wtedy na pewno to jest szansa na kupowanie. I had no idea it was going to break out like half an hour. I nie wiedziałem, żeby po prostu to się stało pół godziny temu. After turning off the video. So Aha, czyli po zakończeniu tego wideo, które nagrywał wcześniej, pół godziny później, no Bitcoin uderzył w $8,050. had it been happening while I was live, I would have like been way more, hey, it's breaking out. You I jeżeli to by się zdarzyło na tej audycji, to od razu bym powiedział, hej, uwaga teraz, bo właśnie przebija się ta magiczna bariera. gotta go into the long trade, but I was neutral on the price I powinniśmy wejść w longa. between 75 and like 8,100. Byłem neutralny, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina między 7,500 a 8,000, nawet $100. Now I have no choice but to be short-term bullish. Ale w tym momencie nie mam żadnego wyboru, bo jestem w średnim okresie bardzo bullish, czyli no już nie będę tłumaczył. So we are here talking about a world premiere. We have Tom Vays being bullish right now. Czyli widzimy, że no, osoba, która jest znana w świecie, world premier, czyli Tom Vays mówi, że jesteśmy bullish. I mean, you were bullish in the bull market, in the last bull market. Obviously. Yeah, I'm still waiting for that pullback, but Nadal czekam na tę korektę, hey, if it's not pulling back and the ale jeżeli nie ma tej korekty trade is to go long, trade's long. i jeżeli trend jest właśnie w stronę wzrostową, no to wtedy musimy tradować longiem, You gotta listen czyli wzrostowo. to the message of the market, because that's the only way you're gonna win the trade, win a trade. Zawsze musisz przejąć tą wiadomość od marketu. So yeah, Wtedy te twoje trady będą o wiele lepsze. I know. I had a short, and of course, as you know, it's been blown out.
Wiem, miałem shorta i oczywiście był zlikwidowany wcześniej It was blown out at $8,100. przy $8,100. It's kind of sad, but also kind of Nie jest to oczywiście smutne, great because you know what? Bitcoin's going a lot higher. ale z drugiej strony jest to świetne, bo Bitcoin idzie o wiele więcej, o wiele wyżej. I think we're going to see a projected price of close to $10,000, but we're not going to see it this month. Możliwe, że Bitcoin dojdzie do $10,000 już niedługo, ale raczej nie zobaczymy to w tym miesiącu. We're going to get really close, don't you think? Actually, Będziemy bardzo blisko 10,000. I agree with you. Like, I think it's going to be so challenging to break 10,000. On the run up a few weeks ago, I was looking at 94.50 as the maximum. Wydaje mi się, że $10,000 będzie bardzo trudne do przeskoczenia z ceną Bitcoina. Jeszcze niedawno myślałem, że 9,400 tutaj będzie takie maksimum. I thought it would struggle to break 9,500. Wydawało mi się, że będzie bardzo trudno 9,500 przejść. Now that we turned and corrected down to I tak czy tak mieliśmy korektę niższą. the low sevens, I think we can now push higher towards 10,000. Nawet do okolic niskich 7,000. W tym momencie wydaje mi się, że powinniśmy mieć wzrost. No i to jest dobra lekcja na te wszystkie stop lossy. It was a good lesson. Nothing wrong with a trade that didn't make you money. I nic nie jest złego z tradem, który zawsze zarabia dla ciebie pieniądze. Exactly. You remember, I had two shorts. One that I moved the stop loss to 8,100. Pamiętajcie, że ja miałem dwa shorty założone. Jeden, którym przesunąłem stop lossa do 8,100 And the other short was the 8,100 was you're going to take a loss. i drugi miałem też przy 8,000. Ten właśnie 8,100 został zlikwidowany, But it wasn't a huge loss though. So ale nie była to duża strata. that's a good thing, right? As long as you don't lose a lot of money in the market, Ważne jest, żeby nie stracić bardzo dużo pieniędzy na markecie. that's always a great thing, and that's what you're here for when you're trading is to make sure that your wins are bigger than your losses, basically. Right? Isn't that correct? Obviously. Man, you need a good risk-reward ratio. But now concluding that, both are actually saying, and that's really, really great to see, that prices of 10,000, they are most likely not the most likely scenario, but they are very probable. So we are really looking forward to that. And I teraz KRYPTO, czyli Chris, mówi o tym, że no 10,000 jest w zasięgu, jest prawdopodobne, może nie jesteśmy blisko jeszcze tego. covering also our opinion, you guys know we are kind of moonboyish. Wiecie, że my zawsze bardziej jesteśmy moonboyish, czyli bardziej pozytywnie nakręceni z ceną Bitcoina. Ever since the bull market has most probably started, we have something like a bullish bias. So whenever it's going up, you can buy the dips, but in the end, in the bull market, buy and hold might be the best strategy if you do not want to invest like 10,000 of hours to get to the best 1% of trading. So I w hoście najlepiej po prostu hodlować, jego zdaniem, bo no wtedy trzeba spędzać bardzo dużo czasu, żeby czekać na te korekty, no i zarabiać te procenciki ewentualnie na tych korektach. many people think they can get rich quick with trading. You have to be actually a very big professional. And how many hours of trading have you had? You know what? Probably over 10,000 hours by Yeah. now. Like, it's impossible to even count. So you have to ask yourself a question. Do you want to invest those 10,000? Let it be like 5,000. I zapytał się tutaj Chris Tonego, ile przeznaczyłeś czasu na swoją naukę. On mówi, że około 10,000 godzin, ale nawet nie jest w stanie tego wszystkiego przeliczyć, czyli pewnie strzela. I on tutaj od razu mówi, no widzicie, zamiast zmierzyć się z tymi 5-10 tysiącami godzin, Bull market, buying and holding value. kupowanie i hodlowanie to jest najlepsza strategia. For example, like Bitcoin might be a good strategy. Think about it, and if you have a trading portfolio, let it be like a little bit smaller, like your holding portfolio at least. No financial advice. So, do you have any last words to say to wrap up that today's episode? No, hey, Czy na sam koniec masz jeszcze coś do powiedzenia tutaj nam? thanks for having me on again, and I trust the chart. Dzięki, że jesteś tutaj z nami. O, widzimy, że ma Bitcoina, zegarek, pasuje wszystko. If you're gonna be a trader, you need to learn charting. Otherwise, you're just gonna blame everybody else for all your losses. Jeżeli chcesz być traderem, musisz się nauczyć wykresów. Wtedy będziesz po prostu zawsze, jak coś nie pójdzie, obwiniał kogoś innego za swoje straty. Exactly. And we have some awards. Exactly. We got I mamy nagrody. awards.
right? Where's yours? Mine is floating around the ship somewhere. Yeah. Nagroda Tonego Vaysa gdzieś tutaj jest wokoło statku, gdzieś krąży. The like people a are murder basically weapon, right? drinking champagne from it. Yeah, good to know, man. It was a big pleasure. So let's catch up at the next conference very soon. For sure. 10,000 very soon. Let's look forward to it. DaVinci. I dzięki za wszystko. Może 10 000 już niedługo będzie w zasięgu. Nice meeting you, man. Yes, nice we gotta talk about the whole. We have very different opinions on the ETF. Yes, We'll save it definitely. for another show. Definitely. All right. So that being said, Także żegnają się z nami. guys, thank you so much for watching. Smash up the like button, and we will see each other at the next episode of Crypto. And as always, guys, bye bye. No i będą się widzieć oczywiście w następnym filmie. Świetna ta kamera, nie wiem co to jest. Jeżeli znacie się na grafice, dajcie znać co to za kamera, bo już będę tutaj dostępny w masce jakiejś, no to pewnie taką kamerę bym chciał. Oczywiście. Ale wiemy, przynajmniej wiemy co tutaj się dzieje. Z innych źródeł słyszałem, że tam jest bardzo ciekawa impreza alko całodniowa. Także widzicie, że troszeczkę uśmiechnięci inaczej są nasi eksperci. No ale dobra. Przejdźmy, niech się bawią, a jak? Przejdźmy teraz do Crypto University, czyli mamy dwie ryby w jednym miejscu dzisiaj złapane, także zobaczmy co mówi Crypto University. You're wondering, Steve, what is this screen we're on right now and how can we see this information? I myślisz, co możemy wziąć z tej informacji, która jest właśnie teraz pokazana? This is really simple. So To jest bardzo łatwe. we're on TradingView, right? Jesteśmy na This TradingView breaks it down in such a simple way. We're i to zawsze się tak po prostu rozgranicza w bardzo łatwy sposób. going to look at this data in analytics and we're going to decide for ourselves how we feel about it because in this video we're going to Będziemy patrzeć właśnie na tą analizę techniczną i będziemy rozumieć, jak się czujemy na ten temat. look at many different charts. But take a look here. What you see is you get a signal buy, strong buy, neutral, sell, strong sell. Co widzimy tutaj, to widzimy no kupno, bardzo mocne kupno, neutralnie sprzedawaj i bardzo mocna sprzedaż. On właśnie objaśni w tym filmie, czy warto teraz kupować Bitcoina. Right? And this is based on the time. And you can see this indicator is always moving around and it's based on some mathematical formulas. As you see at the bottom, right now we have 5 sells, 7 neutral and 16 buys. I w tym momencie widzimy niżej, że mamy 5 na sprzedaży, 7 na neutralu i 16 na kupnie. And we'll get into in a minute what that means. Dojdziemy do tego za chwilę, co to oznacza. But most importantly, pay close attention to the time that we're going to be using, right? Zawsze patrzymy też na interwał czasowy, na tym właśnie znaczniku. If you're a day trader, the skills that you're going to learn in this video, you can use in your time frames. I jeżeli jesteś dziennym traderem, to co się nauczysz w tym wideo będziesz mógł używać na swojej skali czasowej, czyli na swoim interwale czasowym. We're going to spend this whole video on the daily chart. W tym wideo będziemy rozmawiać na temat dziennego interwału. But if you're a day trader, you're hanging out at the 5-minute or the 15-minute. Jeżeli jesteś dziennym traderem, wtedy pewnie używasz 5-minutówek czy 15-minutówek. If you're a swing trader, you're hanging out at the 4-hour. 4-godzinnym, jeżeli swing trader, czyli If you're a long-term investor, you're hanging out at the 1 week, 1 month. a jeżeli jesteś long term investor, czyli długoterminowym inwestorem, 1 tydzień do miesiąca. Now, I created the hybrid trading strategy, custom design strategy for the one day that me and all my students use. I on tutaj stworzył po prostu jednodniową teorię, gdzie sprzedaje swoim uczniom, powiedzmy, u siebie. So what you can see is the summary here, right? As you scroll down, it breaks it into 2 subcategories, right? This is the overall category and the 2 I wyżej mamy główne pokazanie tego, jaki mamy sentyment na markecie, a niżej mamy już dwie dodatkowe rzeczy. subcategories are the oscillators. Oscylatory. What are the oscillators telling us about the market right now as Bitcoin is at $8,112? Co właśnie te oscylatory nam mówią przy tej cenie 8100, powiedzmy $21. And moving averages, what are they I średnie kroczące. telling us? Right now, Co mówią nam właśnie one? the moving averages are saying it's a strong buy, I w tym momencie mówią, że to jest mocny zakup. but the oscillators are saying to sell, Ale oscylatory mówią, żeby sprzedać.
right? Inconclusive data, and if you're wondering, well, Czyli niedokładne te dane, można powiedzieć niejednoznaczne. which moving averages are they using? Which oscillators are they using? Because the oscillators, 2 of them are buy, 6 are neutral. If you scroll down here, I widzimy, że powiedzmy przy oscylatorach to jest 2 na buy, 6 na neutralu, 3 na sprzedaży. it breaks it down into subcategories so that you can take a look at these charts and see for yourself. I wtedy możemy przejść na podrzędne kategorie niżej i zobaczyć samemu, bo one się wtedy rozdzielają jeszcze. So I do want to say that nothing in today's video is financial advice. I'm not your financial advisor. Pamiętaj, że nic w tym wideo nie jest finansową podporą czy podpowiedzią. On nie jest finansowym tutaj analitykiem i nie ma też prawa do tego, żeby mówić wam, jak tradować. These are my opinions. To jest tylko jego opinia. You have to do your own research. No i trzeba zrobić swój research. No, czyli normalne, to co powinno się powiedzieć na początku filmu. But again, this is really highly elevated learning that you can jump on here and say, okay, To jest bardzo ważna nauka, gdzie możesz sam wskoczyć na to i exponential moving average is at a buy. jeżeli mamy exponential moving average, czyli exponential średnia krocząca, Let me take a look at this specific one so that I can learn and grow. And this one, the awesome oscillator, which it's actually a real thing. i oprócz tego mamy jeszcze awesome oscillator, Is a sell. jest sell, Why is it a sell? na sprzedaży. What is it doing? So Dlaczego jest na sprzedaży, a tu mamy na kupnie? you can take a look into the details. But what we're going to do is dive deeper into some charts. Ale co my teraz w tym momencie zrobimy jeszcze bardziej? Wgłębimy się w wykres And really understand if you are asking yourself this important question, which more than likely you're asking żeby zrozumieć jeszcze bardziej. Bardzo ważne pytanie, pewnie, które sam sobie zadajesz. often, should I buy more right now? Czy potrzebuję, albo czy muszę, albo czy chciałbym dokupić Bitcoina właśnie teraz. We're going to pick up on some skill sets that I want you to really establish throughout this journey together in this video. We're going to start here, Zaczniemy od tego. okay? What I want you to do is always start with the trend. And Zawsze zaczynamy z linią trendu, albo z trendem danego aktywa. you want to start with 2 things. What is the trend Chcesz zacząć od 2 rzeczy. Czym jest trend and how powerful is it? Meaning, i jak mocny jest. is the trend just getting started or does it have substantial momentum? Czy dopiero się ten trend zaczął, czy już ma duży moment obrotowy, czyli momentum To the upside to continue do góry, żeby kontynuować jeszcze, as the trend. jak ten trend się rozwija. Trends are everything, and we're just using price action to determine the trend. For Trend jest wszystkim, także w tym momencie zdeterminujemy właśnie tą akcję ceny. example, you can see that we were in a very powerful downtrend for an extended period of time. W tamtym momencie byliśmy w bardzo opadającym trendzie przez bardzo długi okres And we've reversed trends. i odwróciliśmy oczywiście tutaj bieg rzeczy, czyli cena się odwróciła. But we bottomed around 3,100, 3,200. I mieliśmy najniższą cenę Bitcoina pomiędzy 300 a 3200, But back about a year and a half ago, we ale 1,5 roku temu saw a major trend playing out because opowiedzieliśmy właśnie w jednym z naszych filmów, back about a year and a czyli 11 lutego 2018 roku. half ago, Bitcoin's price was pretty high Wtedy cena Bitcoina była bardzo wysoko and everybody was really convinced that we were going back to 20,000. i każdy myślał wtedy, że idziemy do $20,000 z ceną Bitcoina. But we saw a powerful trend playing out Ale wtedy widzieliśmy bardzo potężny trend, który się formował and we predicted that we would go a lot lower and i wtedy już mówiliśmy, że dojdziemy dużo niżej we called for the bottom to be at 3,500. i mówiliśmy w tym filmie o tym, że najniższa cena, jaką osiągniemy będzie to $3,500. Everybody thought we were absolutely insane, Każdy myślał, że jesteśmy szaleni, but it was a simple trend. ale to był po prostu zwykły, bardzo prosty trend, czyli linia trendu. Just like when you fast forward many months when we actually bottomed, our bottoming candle here. Tak jak dodaliśmy parę miesięcy później, wideo dokładnie grudnia 15, czyli 15 grudnia dodaliśmy wideo, że byliśmy wtedy na najniższej cenie Bitcoina
everyone thought we were going a lot lower. Każdy myślał, że idziemy dużo niżej, But we saw a trend playing out and we called for a legendary rally. This is ale widzieliśmy, że trend się wtedy uformował i mówiliśmy, że będziemy prawdopodobnie mieć legendarny ruch na Bitcoinie. back on December 15th when we were at our bottoming candle. So trends I gdzie mieliśmy właśnie wtedy też tą najniższą cenę. are really, really important. Czyli trend jest bardzo ważny. Here's a simple technique I want you to use. I to jest bardzo łatwa technika, którą chciałbym wam pokazać. When the trend flips, Kiedy mamy odwrócenie trendu, that's the key. When it flips to jest klucz. from either an uptrend or a downtrend Z góry do dołu, czy z dołu do góry. and flips to the opposite, it breaks major support or major resistance. I wtedy przełamuje bardzo dużo resistance czy support lines, czyli tych wszystkich linii poziomych. So in our case, if we're looking at the trend we're in, we have to identify when did it start to really identify how powerful is it. I jeżeli chodzi o tymczasowy ruch Bitcoina, musimy zdecydować, kiedy ten trend się zaczął i jak długo w nim jesteśmy, żeby po prostu dowiedzieć się, jak mocny to jest wyznacznik dla nas. So when did this trend start? If we zoom in here, we had major resistance right around 4,100, right? Mieliśmy bardzo potężną linię do przekroczenia, czyli resistance line na $4100. You can see that we put our line here. We came up from our bottom. We got rejected from that level of resistance. I odeszliśmy od najniższej ceny, doszliśmy właśnie do 400 i zostaliśmy odrzuceni przez tą cenę, zeszliśmy niżej We dropped back down. We created a higher low, i wtedy mieliśmy coraz to wyższe doły. right? We created our low here, our high low. We went back Czyli tutaj on pokazuje jeden niższy dół, jeden niski dół, a potem już coraz to wyższe doły, czyli ta cena była w kolejnych coraz wyższa, dlatego tu się mówi higher lows. up, got rejected again, came back down, created a second higher low. I potem znowuż mieliśmy po prostu to odrzucenie tej ceny $4132 i znowu mieliśmy też zejście do kolejnego higher lows, który się uformował właśnie wtedy przy $3650. You are creating higher lows as you approach major resistance. It's pretty likely that we're going to push through. Make sure you have that in your notes. I jeżeli właśnie kreujemy te coraz to wyższe doły w cenie Bitcoina, to wtedy prawdopodobnie pójdziemy jeszcze wyżej. Zapiszcie to sobie. Zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzimy do ważnej resistance line, tej żółtej. And you can see this on all time frames. So I zawsze możesz to zobaczyć na wszystkich strefach czasowych. the trend started on April 2nd. And remember, throughout this entire period Trend zaczął się 8 kwietnia, here, 2 kwietnia. in many videos we said once March is finished, the charts will become really clear. Once March I mówiłem już wcześniej, kiedy marzec przeminie, dla nas wykresy będą bardzo łatwe do przewidzenia, to co się stanie. is finished, the charts will become Może za dużo powiedziałem, że będzie 300 na wykresie, żeby coś dokładniej stwierdzić. really clear. And we started our trend here on April 2nd. Czyli 2 maja zaczęliśmy trend. So this is our uptrend here. And now we're asking ourselves, well, how powerful is this trend? Are we still in trend? Has this trend been broken? So we started down here. This is where we started our trend. I właśnie zaczęliśmy wtedy ten trend i chcemy teraz stwierdzić, jak bardzo mocny jest ten trend. We come up and we held support here, and we continued onward to hold support just recently, and we just recently bounced off. So I nadal tutaj widzimy, że utrzymujemy się w tych ostatnich ruchach Bitcoina powyżej tej linii trendu. when you are asking yourself, should you be buying or selling, I jeżeli w tym momencie pytasz się, czy powinieneś kupować, czy sprzedawać, you never want to bet against a trend. nigdy nie chcesz grać przeciwko trendu. Czyli pamiętajcie, jest takie powiedzenie trend is your friend po angielsku. Especially a trend like this, which is a little over 100 days old. Często to powtarza też
Tyler Jenks, już zapomniałem na chwilę. I ten trend ma ponad 100 dni. Okay, I think it's 118, 119 days old 118 dni dokładniej. that this trend has been active. Oh, that's our next one. This is 71 days, so just a few months, right? Aha, 71 dni, nie do końca 108. However, when you're asking yourself, well, how powerful is this trend? This is 71 days. I pytasz się mnie, jak bardzo mocny jest ten trend, który się uformował. Of movement. If we had broken this, that's major, right? We're going Jeżeli byśmy go przecięli w dół, no to jest bardzo ważna wskazówka. to reverse. Wtedy będzie odwrócenie trendu. However, when you go back in history with Ale jeżeli wrócimy do historii, Bitcoin, each trend that we were in lasts about a month. This trend from this każdy trend w przeszłości około wytrzymywał miesiąca. point to here lasted 1 month. This trend from here Te, które pokazują, że właśnie pokazuje w tym momencie to do miesiąca, czyli ten trwał do miesiąca, ten też do miesiąca. lasted 1 month. This trend from here lasted 1 month. This Ten is tak bear samo. market. In a bull market, I to jest Bessa. we could have To była Bessa. trends last upwards of a few months before you see a bigger correction. Okay, so I we're w hoście było podobnie. 2 months into the trend. This is noteworthy material that, hey, more than likely the trends won't last more than 3 months. Okay? I najczęściej jest tak, że trend ten wzrostowy nie będzie w tym samym wzroście dłużej niż 3 miesiące. Okay, so we could have a little bit more juice. Możemy mieć jeszcze więcej, troszeczkę juice, mi się podoba ta nazwa po angielsku, soku, wyciśnięcia do sokowirówki, można tutaj tak to przetłumaczyć, że jeszcze ta cena pójdzie w górę, However, ale simply put, we have not broken price action trend. The nadal nie przebiliśmy tego trendu. trend is still intact. Jest nadal nie naruszony It still has momentum. i nadal mamy momentum. Okay, so we're going to jump into several other charts that build on our trend analysis. This I teraz przejdziemy też do innych wykresów, które są zbudowane na naszej analizie trendu. is the next one. This is the 30-day moving average. To jest 30-dniowa średnia krocząca, czyli widzimy w tym momencie, bo na dniowym jesteśmy na jednodniowym interwale czasowym. 30-day moving average we selected because it's been absolutely pivotal, Bo jest bardzo ważna, dlatego ją zaznaczyliśmy. right? We held major resistance. We came up with Mieliśmy duży resistance przy Bessie. the large candle to break above. We came back to break below Zawsze dużą świecą, tutaj mówi, przebijamy tą linię na bardzo dużym wolumenie. with a large candle, and we came to break above with a large candle. This is when we started the trend on the 30-day moving average. I believe this one is the one that I to jest właśnie ten moment, gdzie on tutaj pokazuje, gdzie przebyliśmy na 30-dniowej, zmieniliśmy trend, zaczęliśmy nowy trend. it's 118 days, right? So we came To wtedy jest to 118 dni. above on February 8th. Wtedy to było 8 lutego. You can see this candle now more closely. Large candles often break major support. Large I zazwyczaj to tak się dzieje, że bardzo duża świeca przebija ważny support. candles often break major resistance. Albo, jeżeli w dół, no to resistance. Okay, so you can see we broke above. February 8th started this trend on the 30-day, and we're asking ourselves, I właśnie wtedy, 8 lutego, mieliśmy to przebicie i zaczęcie tego miesięcznego trendu. what trend are we in? How powerful is it? So we broke I wtedy wiemy, jaki jest mocny ten trend. above here, and we held critical support throughout this period, right? Critical support all the way through here. And again, we're on the daily chart, okay? This whole video is going to be really focused on the daily chart. We will look at one monthly chart to get that big picture. That will be next. I w tym momencie jesteśmy na jednodniowym interwale czasowym, ale też spojrzymy na jednomiesięczny, bo to też jest ważne. So, Ale to za chwilę. major support here, and as we continued up, we held support. So throughout this entire rally, holding critical support. Czyli mieliśmy bardzo poważny support, tutaj ten po lewej był największy, no i potem krytyczny tak samo, do którego doszliśmy w maju. And then just recently, we broke below it.
I ostatecznie niedawno przeszliśmy troszeczkę poniżej tej linii trendu. holding critical resistance for about 1 week. Może przez 1 tydzień. You can see this critical resistance here, and today I dzisiaj we are having some momentum mamy troszeczkę momentum, push us above, and we're going to see if tomorrow's candle gdzie przeskoczyliśmy jeszcze wyżej tej linii trendu can hold as support. If it i jutro dowiemy się, czy faktycznie będziemy mogli się w tym momencie poruszać powyżej tej linii trendu formowanej już prawie 70 dni temu. does, it's likely that prices will continue to rise. Jeżeli tak, no to wtedy cena faktycznie będzie jeszcze wzrastać. You want to watch this 30-day moving average. Czyli chcecie mieć tą 30-dniową średnią kroczącą ustawioną i obserwować wtedy cenę Bitcoina. But we know that we are in an uptrend. We know that we have struggled the past week. Wiemy, że mamy wyższy po prostu uptrend, czyli jeszcze zwyżkową cenę. Mieliśmy troszeczkę problemów w zeszłym tygodniu. We're indecisive, Byliśmy niezdecydowani, especially with today's candle. a specjalnie z dzisiejszą świecą. Tomorrow and I jutro the next day, things will start to become pretty clear albo pojutrze będziemy już widzieć dużo więcej na tym wykresie. as what direction we're going to take form. So with price action, it's an uptrend. We have not broken. Jeżeli chodzi o ceny czy akcje ceny, to widzimy, że mamy nadal linię trendu nienaruszoną, With our moving average, a jeżeli chodzi o średnią kroczącą, we have broken. troszeczkę przeszliśmy ją niżej. And going back to what we talked about earlier, I teraz widzicie, dlaczego mamy na oscylatorze we need to take a look at oscillators, right? Indicators, i średniej kroczącej. and we need to take a look at the moving averages to get that full picture. Because I musimy na te dwie rzeczy spojrzeć, żeby dostać właśnie ten całokształt tej sprawy. the question is, look, should you buy more Bitcoin Bo w tym momencie przecież pytasz, czy chciałbyś kupić, albo czy warto kupić jeszcze Bitcoina. right now? These are the factors that are very important. I to są właśnie te rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, które są bardzo ważne. So now that we've taken a look at some smaller short-term time frames, we're going to take a look at the monthly and get that bigger view of what we can expect. I teraz w tym momencie przejdziemy też na interwał czasowy miesięczny, żeby dostać ten właśnie całokształt, większą perspektywę, co może się zdarzyć. All right. So we'll pop our information on here. This is the 2015. This is the 2019. I w tym momencie mamy 2015 po lewej, 2019 po prawej. We've been comparing these charts for about a year and a half. Porównywaliśmy te wykresy przez 1,5 roku. And every single day for the past year and a half, I get the question, Steve, are we still following the 2015? I w każdym dniu dostawałem pytanie, czy nadal podążamy za 2015 rokiem. Bitcoin went up $7. I don't think we're Przez 1,5 roku. following the trend. Let's take a deeper look. I spójrzmy teraz. 5 weeks ago, we made a video and we said, are we in this move or are we in this move? I 5 tygodni temu zrobiliśmy wideo, czy jesteśmy w tym ruchu po lewej, czy w tym ruchu po prawej. And we simply said, watch the size of the candle I zawsze mówiliśmy, spójrzmy na rozmiar świecy. as we approach our first major resistance. I jak przekroczymy pierwszy resistance. If the size of the candles are getting smaller with long wicks, we're going to be rejected down. Jeżeli widzimy, że już te świece są coraz to mniejsze i mają te knoty coraz to krótsze tak samo, no to wtedy prawdopodobnie będziemy odbijać się od resistance line. If candles are getting bigger, we may break through. And Jeżeli świeca robi się naprawdę wielka, wtedy faktycznie możemy przebić tą resistance line. we said 5 weeks ago, if we break through the 6,300, our next target is 10K. I powiedzieliśmy 5 tygodni temu, że jeżeli przebijemy $6,300, następnym targetem będzie około $10,000. Let's take a little bit deeper dive and see what Bitcoin did, because this I sprawdźmy tak naprawdę, co się wydarzyło, co Bitcoin zrobił wtedy. looks like an explosive move, but as we look at it, we simply just skip this move. I wygląda na to, że to, co się stało, to po prostu opuściliśmy ten ruch, który on tutaj pokazuje That's all we did. We skipped this move and we moved into this one. i przeszliśmy do tego. Czyli można by to tłumaczyć, że przez 1,5 roku podążaliśmy za ceną z 2015 roku, przeoczyliśmy
ten ruch i przeszliśmy do dalszych ruchów z 2015 roku. Now we'll go ahead and take a look because this looks like a really dramatic move to the upside. I trzeba tutaj sprawdzić to, bo to wygląda jak na bardzo paraboliczny ruch w górę. And doesn't mirror here. If you simply take out this move, it's very similar. And let me show you. I jeżeli weźmiemy ten ruch z 2015 roku, wygląda to podobnie. So if we take a measured move from our bottoming candle here in 2015 and we measure it through the first resistance to the second, right? I jeżeli weźmiemy teraz naszą miarę i porównamy właśnie odległość do pierwszego resistance i drugiego resistance From our bottom through the first resistance to our second, i porównamy go z rokiem 2019, things start to become pretty clear. wtedy no też wszystkie rzeczy faktycznie zostają bardzo łatwe do odnalezienia. We'll go ahead and take a measured move from our bottoming candle through the first resistance to the second one, because once we break resistance, there's a lot of buying pressure to push us to our next level. I dlaczego sprawdzamy dwie od razu resistance line? Bo jeżeli dojdziemy do pierwszej, przebijemy ją mocną świecą, jest bardzo dużo wtedy ruchu, wolumenu, gdzie możemy dojść do drugiego resistance line. And it's happened in the history of Bitcoin. Anytime you break a level, boom, you move to the next level in the next few months. I tak jak to się działo w historii, że za każdym razem jak dochodziliśmy do każdego poziomu, no to mieliśmy od razu wystrzał w kolejnej świecy i prawie przebicie ceną kolejnego resistance, spuszczenie z ceny. So you break the level, boom, you move to the I jeżeli przeszliśmy wyżej, tak samo, wystrzał. next level in the next few months, generally 1 to 3 months. So, from our bottoming candle through our first resistance to our next candle here, you can see that it's about 214, Czyli od pierwszego, najniższej ceny do wyjścia poza drugi resistance line to jest 214% i 213%, right? From our bottom through our first level to our second level. Let's see if this is even close, right? Because this move looks really explosive. zobaczmy, czy tutaj też jesteśmy bardzo blisko, bo ten ruch wygląda naprawdę na eksplozywny. So let's measure our Eksplozywny? Chyba nie ma takiego słowa, czyli wybuchowy, o. bottoming candle through our first level of resistance to our second level, 250. Zobaczmy, 215% do 213. Jak to jest blisko? That one was 214, this one's 215. Aha, 214 było to po lewej, tu mamy 215. So simply put, our big picture trend, we just skipped this move. Czyli jeżeli chodzi o ten duży obraz, taką perspektywę, po prostu upuściliśmy ten jeden ruch, tą wielką korektę w tym momencie. We had a lot of momentum pushing us through that level I mieliśmy dużo momentum, że wyszliśmy na kolejny resistance line, tak jak mamy tutaj. because our candle got bigger, we pushed through. As soon as we passed 6003, there was a lot of buyers, right? This is I w tym momencie, gdy uderzyliśmy powyżej 6300, dlatego analiza techniczna, bardzo dużo osób mówi, że jest nieważna, nie mówi nam o niczym, do kosza tylko należy ją wywalić. Ale bardzo dużo traderów właśnie na takich resistance line czyha, na tych właśnie, jeżeli ktoś sobie rezerwuje na analizie technicznej i to po prostu wie, że jeżeli idzie wolumen wielki, ustawia sobie tutaj buy order, a jak ustawić sobie buy order bez analizy technicznej? Niech się znajdzie taki magik, no to go chętnie tutaj zobaczę na audycji bez analizy technicznej, gdzie on mi powie, w którym momencie wejść. is not a surprise. Anytime you pass a major level of resistance, there are a lot of buyers. Just like anytime you go through a major level of support, there's a lot of sellers. I właśnie to tak się dzieje, że jeżeli mamy bardzo dużo supportu, duża świeca, wtedy mamy kupujących tuż nad tym resistance line. Tak samo przy sprzedaży. Jeżeli idzie świeca w dół i tu już przeskakuje, tu stop lossy się uruchamiają i idzie ta cena jeszcze niżej. Just look at what happened here. As soon as we passed through our major level of support with this candle on November 1st, look at what happened. There was a lot of selling. No i mamy właśnie 1 listopada 2018 roku. Zobaczcie, jak się uformowała świeca. I jeszcze tutaj mieliśmy spadek, tutaj pewnie stop lossy. Ktoś, kto tutaj sobie ustawił, żeby za dużo nie stracić i poszliśmy do samego dołu. A lot.
Just like when you get through here, there's a lot of buying. I tak samo jak po prawej stronie mamy, gdzie jest bardzo dużo kupujących. This will happen in the history of mankind, in the history of charts. I to się dzieje właśnie w historii wszystkich kupujących. That's why support and resistance is so powerful. Dlatego ten support i resistance jest bardzo ważnym wskaźnikiem na wykresie. So now we understand the big picture trend. Teraz rozumiemy trend i ten wielki obraz tego. If we continue to hold 6003, our next target is 10K. Jeżeli mówiliśmy wcześniej, że 6300 uderzymy w ten resistance, to następnym przystankiem jest 10 000. Like we said way back 5 weeks ago, that Tak jak powiedzieliśmy około paru tygodni temu, hasn't changed, to się nie zmieniło. right? We need to hold 6003 and look, we could Musimy utrzymać $6300 be bouncing in this channel for a few months, okay? i będziemy prawdopodobnie w tym kanale pomiędzy 6 a 10 000 przez 2 miesiące. Previously we bounced in this channel for about 6 months, Ostatnio mieliśmy to w 6 miesięcy. right? So we can expect a few months Aha, on powiedział few months, a nie 2 months, czyli few months też możemy mieć kilka miesięcy. of bouncing around in this channel, Odbijanie się w tym kanale. in the big picture. But the question is, should we buy more Bitcoin right now? I teraz pytanie jest, do którego wracamy, czy powinniśmy kupić więcej bitcoinów teraz? We're going to take a deeper dive into No powiedz w końcu. Pewnie się zastanawiacie tak samo jak ja. Kiedy on to powie? the Musimy zobaczyć jeszcze większy picture, czyli obraz. All right. What I want you to do is pause this video, take a look at the indicators right now. Co chciałbym, żebyś teraz zrobił, to spójrzmy na te wszystkie znaczniki na wykresie, Take a look at the czyli indicators. indicators right now in price action and see if you can see what I'm about to show you. There's something major happening with the indicators and price. Coś ważnego właśnie się dzieje na tych indykatorach, czyli znacznikach. Jestem ciekaw, czy jesteście w stanie rozpoznać, co się dzieje, bo on mówi spauzujcie i zobaczcie, czy jesteście w stanie zauważyć. So pause this video. A więc zatrzymujemy. I'm going to unlock it now and we'll see if you were correct. I teraz widzimy, co What miał we nam can see do is przekazania. clear divergence. Again, we're on the Czyli daily chart. dywergencja na Is dziennej. divergence on the daily chart the be all end all most powerful thing? Czy dywergencja na jednodniowej to jest bardzo ważna rzecz? Absolutely not. Nie. Divergence on a weekly chart is way more powerful than on a daily. Czyli dywergencja na tygodniowym interwale czasowym jest o wiele bardziej powerful, czyli mocna, In divergence on a monthly chart a potem dywergencja na miesięcznej jest o wiele mocniejsza, która nam pokazuje, co może się wydarzyć. is a lot more Tu jesteśmy na dziennej i ona nie jest aż tak ważna. powerful. Furthermore, divergence on more than 2 to 3 indicators is more sufficient evidence. Right? I jeżeli mamy dywergencję na powiedzmy 2-3 znacznikach, to jest o wiele lepiej niż powiedzmy na jednym. Right? So we have divergence just for about a month, meaning price was going up, Mieliśmy dywergencję przez około miesiąc, cena szła w górę, indicators are going down. znaczniki idą w dół, Price is making czy indicators. higher highs, indicators are making lower highs. What does it mean? It means Co to oznacza? that price more often than not reverses. Price Wtedy będziemy mieć prawdopodobnie odwrócenie trendu z ceną Bitcoina. does the opposite of what it's been doing. Czyli zawsze jest wprost przeciwnie, co cena robi, jeżeli mamy dywergencję. However, this is divergence on a daily chart, Ale to jest na dziennym interwale czasowym. right? If I was showing you divergence on a monthly Jeżeli pokazywałbym wam na miesięcznym, chart, then we can get really we would be drooling from the mouth, wtedy byśmy naprawdę byli poważni w tym, co mówimy. right? So if we went to a weekly chart, just for Jeżeli przejdziemy na tygodniowe, to wam tu pokażę tylko. an example, we can't see any divergence Nie mamy żadnej dywergencji. because price is moving up, so are the indicators. However, if we went to a monthly chart, we would be able to see divergence with one indicator. With Ale jeżeli chodzi o miesięczną, zobaczylibyśmy wtedy dywergencję na jednym znaczniku. here, the volume oscillator. We have Na volumie oscillators. the RSI, we have the MFI, volume oscillator, and the stochastic RSI, right? You can see clearly from December 1st.
Widzimy, że We od had our 1 grudnia high in the volume oscillator, and then we moved into a lower high, obviously price making a higher high. However, czyli mieliśmy dywergencję, ale the other three indicators are no-go. inne 3 indykatory wyżej, czyli RSI, stoch RSI i MFL pokazuje nam, że no, niestety tutaj nie ma dywergencji. Remember, the more indicators that show the same information, the more powerful that trend Pamiętajcie, im więcej mamy tych informacji, wtedy bardziej poważnie możemy wziąć to pod nasz research. would be. So, back to the daily, Ok, wracamy do dziennej. we've got divergence, right? So, we need to pay close attention to this over the next few days. Czyli musimy patrzeć na to bardziej też tutaj drobnostkowo przez kolejne dni, To 2-ish weeks to see how this is playing out. aż do nawet 2 tygodni, We żeby zobaczyć, jak to się rozegra. know already that our trend has not broken for price. Wiemy to, że trend nie zmienił tutaj, jest niezmienny. We are watching closely the trend for our 30-day moving average Jeżeli chodzi o średnie kroczące, uważamy teraz, co się dzieje w kolejnych dniach, because we're trying to hold it back bo próbujemy się utrzymać powyżej tej średniej kroczącej. as support. We know the big picture, what to look for with the 6003 and the 10,000. I widzimy, że jesteśmy pomiędzy 6000 a 10000 w tym korytarzu. And our oscillators are telling us a clear story right now, so we need to pay I oscylatory w tym momencie nie mówią nam do końca co i jak. close attention to that. Let's get to some other indicators To znaczy musimy uważać na te oscylatory, co się wydarzy. and what they are telling us as a whole. So we have these right here, powerful. We have got the MVT, I tutaj mamy kolejne rzeczy na wykresie, czyli NVT, which was designed specifically for Bitcoin. który został stworzony specjalnie dla Bitcoina. Something really interesting Coś interesującego się zdarzyło właśnie. has just recently happened with the MVT, and then we'll get to the ADX and DI in a moment, I za chwilę dojdziemy do ADX i DI, o którym mówiliśmy wcześniej, w ostatnim odcinku. which you learned about in the last video. So, what has happened with the MVT? We have been Co się stało z NVT? waiting and watching for a change from red to blue, Czekaliśmy na zmianę z czerwonego na niebieski. and we got it, I mamy, but just for one day. ale tylko na jeden dzień. What does that mean? Well, we've Co to oznacza? had essentially a warning sign. The red is a warning Mamy po prostu znak ostrzegawczy. of what's to come, and with the MVT on the daily chart, this can partake for quite a while because we've had I jeżeli chodzi o NVT na dziennej, to może wydarzać się przez dłuższy okres. since April 1st, which is our whole uptrend for that 72-day Przez 72 dni tutaj mamy tą formację. period. But has this happened before? Czy to się zdarzyło wcześniej? Have we moved from red to blue just for one day? Czy przeszliśmy właśnie tak samo, w takim samym stylu? Yeah, we have. Tak, It's happened a few times. If we go back in history here, it happened twice. zdarzyło się 2 razy. In 2018, it happened in August 19th, 19 sierpnia 2018 where we moved into the blue territory for just a day, and it also happened here on September 8th, i też 8 września. right? What this told us, and then we went into a real consolidation period, and I wtedy przeszliśmy do konsolidacji. remember our 3-day death cross that we I called wtedy mieliśmy tą 3-dniowy death cross out well before it happened. We were prepared from a drop from 6K down i spadliśmy z 6000 na 3000. to our 200-week moving average, but you can see that this happened twice, I wiemy, że to się zdarzyło 2 razy. leading up to a really prolonged red. So I wtedy mieliśmy bardzo długi też ten czerwony kolor. we're still patient with the MVT, Nadal jesteśmy tutaj cierpliwi z NVT. okay? This is still gaining some momentum to the upside, so Nadal mamy tutaj momentum w górę we'll have to wait to see i musimy zobaczyć, jak to się oformuje how that plays out over the next few weeks, right? przez kolejne tygodnie. The ADX DI, which you learned about in the last episode. Jeżeli chodzi o ADX i DI, o którym się uczyliśmy w ostatnim odcinku, What that is telling us is take a look at our yellow line here, and we can go ahead and make this a little bit bigger so that we can see it more clearly. i widzimy, że ta żółta linia, czyli
ADX. The trend that we're in is losing momentum, right? Trend, w którym jesteśmy, po prostu zwalnia momentum. The trend we're in is losing momentum. The trend being what we showed you here. Price action trend still intact. You can see how we've lost momentum here. I widzimy, jak właśnie tracimy ten moment. Right? Albo jak straciliśmy ten moment na chwilę wcześniej. And we need to pay close attention to see how this is going to react over I musimy wiedzieć, jak właśnie tutaj będzie wyglądać reakcja the next handful of days. przez parę kolejnych dni. This is also telling us that the bears have been in control. Widzimy, że czerwone nad zielonym oznacza, że bears, czyli niedźwiedzie przejęły kontrolę, czyli spadki bardziej Since June 4th. od 4 czerwca. But not by much. Ale nie za dużo, You can see that there's not a big gap. bo nie mamy tej dużej przerwy. Remember, we learned about the gap in the past. Pamiętamy, co uczyliśmy się o przerwie właśnie w tym ruchu, że jeżeli jest duża przerwa, wtedy będzie duży ruch z ceną. Episode, and if the bigger the gap, the more power behind, and the momentum rising, the more power behind. This is essentially a consolidation period I w tym momencie tutaj ADX i DI pokazuje nam konsolidację and a power struggle between the bulls and the bears. i siłę, która jest pomiędzy bykami a niedźwiedziami, walczą o pozycję. And you can see that we may be heading towards a cross here in the next few days. We'll have to watch that closely. I możliwe, że właśnie w kolejnych paru dniach zobaczymy cross zielony, czyli przecięcie. To see if our green crosses above and the bulls take control. We'll I wtedy, czy byki nie przejmą kontroli, będą wzrosty. have to watch the gap and watch our momentum to see how much power is behind these trends. So trends are so important Dlatego trend jest bardzo ważny, when you are here. So make sure jak jesteś tutaj. that you subscribe, join the strongest family in crypto, hit that subscribe button right now to stay up to date on all this information. But we have a lot more to get into because we've got Mamy dużo więcej do sprawdzenia tutaj. some information that's Aha, saying, dajemy, okay, pamiętajcie, łapę, on tutaj przed chwilą mówił łapę, we're at a subskrybujemy, buy now, jeżeli podoba wam right? się This to, is co not robi. financial advice, but this is what the information, the mathematical equations is telling us. There are far more buying signals right now than selling. I w tym momencie co to oznacza, że mamy dużo więcej kupujących niż sprzedających. We're looking at our oscillators, we're saying, okay, they're saying overall to sell. We have I mówią na oscylatorach, żeby a sprzedawać. strong buy with our moving Ale średnie kroczące mówią nam, żeby kupować, mocne kupno. averages. We know that our trend is intact. We have not broken our price action trend. Wiemy, że trend jest nadal nienaruszony. And we know that our moving average, we are battling it right now. Średnia krocząca walczymy w tym momencie. We know that in the big picture things are looking good if we W dużym perspektywie widzimy, że tutaj jest ruch. hold 6.3 in the next few Musimy utrzymać 6300 i kolejnym ruchem jest 10 000 months we should battle 10. i w przeciągu kolejnych 2 miesięcy powinniśmy walczyć w 10K. We know that our oscillators, our indicators are telling us a little bit different story. A tutaj, jeżeli chodzi o oscylatory, mówią nam troszeczkę inną historię, That hey, there's albo wersję. some warning signs we could be reversing in price, Możemy mieć odwrócenie trendu z ceną. right? So our MVT is not telling us anything NVT w tym momencie nic nam nie mówi, significant right now, and our trend is losing momentum, ale trend w tym momencie traci momentum. and nobody really is in control. So I tak naprawdę nikt nie jest w kontroli większej, dużo większej. we have this data, I mamy teraz te wszystkie dane and the question is, well, am I buying right i pytanie jest, czy kupuję? now, right? Am I buying right now? What I want you to know is that we looked at BTC USD today on the daily chart. This is one pair. I co chciałem wam powiedzieć, to to, że patrzyliśmy tylko na jedną parę, BTC USDT. Right? And I follow my customized hybrid trading strategy, which I designed from ground zero. I on właśnie podąża za tą strategią, którą sobie stworzył, This strategy uses the daily, and we really focus on trading pairs. With this i ona używa właśnie dziennej strategii do tego, żeby po prostu specific pair, do tej pary I can tell you that we're getting close.
że jesteśmy blisko, My students know what we're watching for. We're watching for a specific signal to come in. gdzie mamy specyficzny sygnał, który będziemy kupować lub sprzedawać. To give Bardziej kupować chyba tutaj mówi o. us the green light, and we're getting close. However, there are a few other trading pairs that are looking really good Ale mamy inne tradujące pary, które wyglądają świetnie. right now, right? So you have to do your own due diligence. Także musisz się zastanowić, także nie dowiemy się chyba dzisiaj, czy kupować, czy nie. Your own research. Am I buying this pair right now? No. Czy kupuję tą parę w tym momencie? Nie. But there are many other pairs that are drooling from the mouth to get into. But Ale są inne pary z Bitcoinem, które chciałbym, które po prostu aż gotuje się, żeby ją kupić. this is the system, this is the structure that you need. And I'll tell you what, if you have been in crypto for less than 5 years, look at the results that you've gotten. I jeżeli jesteś w krypto przez mniej niż 5 lat, zawsze spójrz na rezultaty, jakie masz. How many wins, how many Ile wygranych, losses, and be honest with ile przegranych yourself. i bądź zawsze szczery ze sobą. You've got to make a change if you're not really doing well. I musisz się zmienić, jeżeli naprawdę nie działasz świetnie na tym rynku. You're doing something wrong. Coś robisz źle. There are so many mistakes out there that I see, and I jest tyle dużo błędów, które on widzi. people are mainly just buying and crossing their fingers and I ludzie po prostu kupują i po prostu trzymają kciuki. hoping it works and trying to buy the dip and then trying to sell, and they Chcą kupić najniższą cenę, chcą sprzedawać. don't know when to sell. Nie Should I wiedzą, sell kiedy now? Should I sprzedać, wait? kiedy Should I wait for kupić. the top? Should I buy at the bottom? Czy kupić na There are górce, so na many dole. mistakes, but you have to do I wtedy your own due diligence jest bardzo dużo no po prostu strat. and I ty musisz zrobić swój research look honestly at your structure. i musisz sprawdzić swoją strukturę. Without a specific structure to a strategy, without details, Jeżeli nie masz takich danych, strategii, no to wtedy po prostu musisz tutaj zrobić swój research. Dobra, mamy tutaj podpisane wszystko przez niego, przynajmniej dowiedzieliśmy się wszystkich tych oscylatorów, co one oznaczają, dlaczego po prostu tutaj wiemy, już dalej nic tu takiego ciekawego nie było. Oczywiście on tutaj opowiada też o strony psychologicznej, więc też warto posłuchać, ale przynajmniej wiemy dużo więcej niż na początku tej audycji. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.